Ja wtedy się nikogo i niczego się nie bałem. Byłem tak otrzaskany, proszę pana, że się nie bałem niczego. Jak samochód był zepsuty, to jechałem końmi do Warszawy. Zawoziłem towary, produkty. I jechałem przeważnie nocą, bo nocą na szosie nikogo nie było. Niemcy w nocy w ogóle na szosę nie wyjeżdżali. Na podorędziu miałem zawsze trochę wódki, kiełbasy. Jak oni robili kontrolę, trafiali na wódkę, na kiełbasę, to przestawali robić kontrolę, tylko zabierali tą kiełbasę i wódkę i szli. Z jednej strony siedział umundurowany gestapowiec, a z drugiej siedział w cywilu, ten nazywał się Klimowicz. I mówi, że jest sprawa do załatwienia. Będzie kosztowało kilogram złota w wyrobach jubilerskich, ale musi być to załatwione do 5 godziny. Poszedłem na miasto i zacząłem szukać pieniędzy. Złota brałem, pożyczałem i na 5 godzinę zgromadziłem ten kilogram złota. I stałem przed bramą na Krucej 34. Podjechała więźniarka, wyszło tych 2 gestapowców. Gold jest? Ja mówię, jest gold. To otworzyli drzwi, mówią, a raus. Wszyscy wyskoczyli, to była 5 godzina, to już była szarówka, wszyscy zniknęli, a ja z Ireną i z nimi poszedłem do mieszkania, oni sprawdzili, czy jest, bo wszystko było ometkowane, ile co ma gram, tak, żeby było wiadomo. Więc przeliczyli to wszystko dobrze, wypili wódkę i powiedzieli, możecie tu sobie śmiało mieszkać, nikt was tutaj już nie ruszy. I to chciałem zaznaczyć, że nie znam drugiego przypadku, żeby z gestapo wyprowadzić Żyda, a tym bardziej 21. No, wyznaczyli 3-osobową egzekucyjną tą żandarmerię. Postawili mnie pod ścianą, chcieli mi wiązać oczy, więc prosiłem, żeby nie wiązali mi oczu. Chcieli mnie wiązać, powiedzieli, będę stał spokojnie, niech panowie nic mi nie robią. No i wydał polecenie, że będzie mówił, że Achtung, to mają celować i 1, 2, 3, Feuer. 1, 2, 3, ognia. Więc ja powiedziałem, Achtung, to patrzę, jeden mi celuje w głowę, drugi mi celuje w piersi. A jeszcze było o tyle tragiczne, że po mnie wyjechała matka. I temu wszystkiemu się przyglądała moja matka. Na stację. I jak powiedział Achtung, no to się sprężyłem, się prostowałem, powiedziałem, bo miałam ochotę krzyknąć, niech żyje Polska, ale sobie jak krzyknę, niech żyje Polska, to zrobią aresztowanie, ktoś się coś ruszy, będzie jakieś, ktoś może ucierpieć. Więc zrezygnowałem z tego. I jak powiedział ein, to powiedział zwei, to zamknąłem oczy, już nie chciałem tego ognia zobaczyć. I w tym momencie nie słyszę drei, tylko słyszę halt. I patrzę, ten Hoffman, taki
gestapowiec Hoffman, dowódca tam nad tym rejonem partyzanckim, mówi do mnie, będę mówił po polsku, no, że taka śmierć jest dla ciebie za lekka. Ja ciebie wyślę do Oświęcimia, tam cię załatwią. A jeszcze panu taką rzecz śmieszną powiem, proszę pana, że będąc w Stanach Zjednoczonych, gdzie byliśmy u prezydenta Obamy i w kongresie, i ja w kongresie miałem taką prelekcję przed obiadem. Wszyscy stali na stojąco mi owację zgotowali, a jak żeśmy się żegnali, to pani kongresmen Żakowski, ja ją pocałowałem w rękę, a ona rękę wyciągnęła, powiedziała: ja pana będę całowała w rękę, a nie pan mnie. I pocałowała mnie przy całej sali w rękę.